Odcinek 6. Menu. Menu jako najmocniejsze narzędzie w poszukiwaniach, dające nam wiele możliwości, wiedzy, a najważniejsze, dzięki temu będziemy zdobywać coraz więcej doświadczenia. Rzeczy, które będę omawiał na przykładzie menu detektora Rutus Alter 71, dotyczy tak naprawdę każdego użytkownika wykrywacza metali. Z tej prostej przyczyny, że proste wykrywacze są poustawiane na stałe wartości, których najczęściej nie znamy i nie chcemy poznawać. Oglądając ten film, każdy wnikliwy poszukiwacz będzie mógł łatwo zrozumieć, czym są dane funkcje sterujące wykrywaczem, no i każdy taki poszukiwacz będzie mógł samodzielnie ocenić, jak jego wykrywacz jest poustawiany, jakie daje to plusy, jakie daje to minusy. No i tak samo zobaczy, co mógłby zyskać, mogąc takimi funkcjami regulować. Zatem zaproście swoich znajomych, którzy używają różnych detektorów metali, aby przy okazji, oglądając ten odcinek o menu, tą serię o menu, poznawali własne detektory metali. Rutus Alter 70, jak i Argo Ene oraz Ultima to są wykrywacze wielotrybowe. Jeżeli mówimy o wykrywaczach wielotrybowych, no trzeba pokazać z zasady, jakie tryby posiadają. A więc posiadają tryb dynamiczny. To są właśnie tryby, które pozwalają oceniać za pomocą audio oraz cyferek obiekty, które są celem naszych poszukiwań. To jest właśnie cecha trybu dynamicznego. Posiadają również tryby statyczne i pseudostatyczne. Te tryby z kolei nie są w stanie identyfikować obiektów, ale są w stanie wskazywać najważniejsze, ich głębokość. Są w stanie wskazywać ich głębokość zalegania. Są w stanie pokazywać przede wszystkim wielkość obiektów. Słyszymy głębokość. Oraz przy dużych obiektach są w stanie łatwiej nam wskazywać kształt. I to jest właśnie charakterystyka trybów statycznych i pseudostatycznych. I dlaczego pojawia się tutaj informacja na ekranie? Bo ta informacja pojawia się z kanału dynamicznego. I potem się dowiecie, jak ważnym elementem jest wiedza, jak działa wasz wykrywacz, aby uzyskiwać właśnie perfekcyjną wiedzę. Ale teraz jesteśmy w trybach. No i najważniejszym trybem, najwyższa półka jest tryb mieszany, czyli tryb wieloinformacyjny. Działają tu wtedy tryb dynamiczny oraz tryb statyczny lub pseudostatyczny w jednym momencie. Dlaczego tryby jednoczesne, czyli wieloinformacyjne, są najwyższą półką poszukiwań? Ponieważ to są dwa tryby działające w jednym momencie. Dynamiczny oraz statyczny lub pseudostatyczny. Same, jako pojedyncze działające tryby dynamiczne, posiadają niesamowite zalety, ale posiadają też również ciężkie wady. To samo w przypadku statycznych i pseudostatycznych. Posiadają niesamowite zalety, ale posiadają też ciężkie wady. Uzupełnienie tego wszystkiego jest to tryb mieszany, kiedy się nakładają na siebie. Jak skończymy przechodzić przez menu, to zobaczycie, jak gigantyczne wady posiadają tryby dynamiczne, jak działają jako jedyne, i jak gigantyczne wady posiadają tryby statyczne i pseudostatyczne, jak działają pojedynczo. I dlatego właśnie producenci wykrywacza dają możliwość ludziom, którzy chcą chodzić w najwyższym możliwym stopniu, dają możliwość chodzenia w trybach mieszanych. No i wchodzimy w menu Altera 71. Po naciśnięciu menu widzimy listę rdzeń, listę audio oraz listę ekran. Przed chwilą pokazałem Wam podstawowe tryby detektorów metali, które też posiada Alter 71, Argo Ene oraz Ultima. I tutaj macie różnego rodzaju funkcje i podzieliłem je kolorami. Czerwone funkcje to funkcje, które sterują i pozwalają zmieniać różnego rodzaju parametry tylko i wyłącznie w trybie dynamicznym. Kamienie magnetyczne, filtry gruntu, maskowanie, wzmocnienie audio, głośność żelaza, tony, rodzaj ID
czas oraz wzmocnienie audio regulują tylko i wyłącznie głównie torem dynamicznym. Torem statycznym i pseudostatycznym możemy sobie regulować i zmieniać różnego rodzaju właśnie funkcje, takie jak sygnał wiodący, ton sygnału wiodącego, wzmocnienie statyki, VCO, SAT. Z kolei, co tu znowu? Z kolei takie rzeczy jak częstotliwość, głośność, nadajnik, język i podświetlenie są to uniwersalne rzeczy, które pozwalają nam sterować detektorem metali. Mamy jeszcze czułość pod klawiszem Enter oraz mamy dyskryminację. Czułość jest oczywiście sterująca całym detektorem, a dyskryminacja tylko i wyłącznie do trybu dynamicznego. Dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie rdzeniem, czyli częstotliwością, kamieniami magnetycznymi, filtry gruntu oraz maskowanie. Także serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Rutus Alter 71 to wykrywacz, w którym w jednym z nielicznych na rynku możemy regulować częstotliwość od 4,4 kHz do 18,4. Co daje nam taka regulacja? No daje nam przede wszystkim większe możliwości poszukiwań, bo poszukując takich przedmiotów jak małe kawałki złota, bardzo cienkie i słabo przewodzące obiekty, potrzebujemy, aby nasz wykrywacz pracował na wyższych częstotliwościach. No minimum, żeby to było kilkanaście kiloherców. Z kolei, jeżeli szukamy bardzo dużych, metalowych, głęboko zalegających obiektów, a nawet dużych srebrnych przedmiotów, potrzebujemy, aby wykrywacze pracowały na niskich częstotliwościach. Posiadając regulację częstotliwości z dostosowania wykrywacza do poszukiwań, zyskujemy kolejne pole możliwości. Taki przykład, jeżeli posiadamy wykrywacz metali, który fabrycznie ustawiony jest na stałą, niską i niezmienną częstotliwość, to możemy mieć problem lub nie będziemy w stanie odszukać na przykład małego, cienkiego łańcuszka. Może się okazać, no i niestety często tak jest, że wykrywacze ustawione na niskie częstotliwości w ogóle na taki obiekt w ogóle mogą nie zareagować. Mając opcję zmiany częstotliwości, no mamy już taką możliwość i możemy odszukać tego typu przedmioty. Jak zatem dobrać częstotliwość pracy? No jeżeli z zasady do drobnicy częstotliwość wyższa się nadaje, ja używam tak od 10 kHz w górę, a do przedmiotów głęboko zalegających, na przykład żelaza czy większego srebra, warto używać niższych. Ja używam tak średnio od 7 kHz w dół. No, to jest tak się uznaje i tak ludzie poszukują. No niestety często się okazuje, że grunt tutaj gra te jakby najważniejsze skrzypce i grunt pokazuje nam, że nie zawsze tak będzie miło. No właśnie, niestety wiele zależy od gruntu, bo często się może okazać, że ustawiając najwyższą częstotliwość wcale nie uzyskamy lepszego sygnału. Bo grunt ma tu takie znaczenie, wiele testów i prób pokazało, że na części gruntów warto obniżyć częstotliwość, aby właśnie uzyskać optymalniejszy sygnał. Warto sobie zapamiętać i przeprowadzać często pewien eksperyment. Podczas poszukiwań w miejscu, które jest dla nas ważnym miejscem, znajdując potencjalny ciekawy sygnał, warto nie być leniwy i zacząć się uczyć. Warto się na chwilę zatrzymać nad takim sygnałem i przed jego podjęciem warto sprawdzić, jak słyszymy ten sygnał na różnych częstotliwościach, na przykład na 5, 10, 15 i 18 kHz. Ja tak zawsze robię, że sobie ustawiam 5, 10, potem 15 i 18 i sprawdzam ten sygnał, jaką informację jestem w stanie uzyskać na różnych częstotliwościach. Nagle się może okazać, że inna częstotliwość w tym gruncie na tego typu przedmiot będzie najbardziej optymalna. I tym samym wtedy to wy jesteście tą osobą, tym operatorem, który u siebie w terenie jest w stanie najbardziej optymalnie dostosować detektor do poszukiwań, nie zbierając gotowe ustawienia z sieci, tylko wiedząc, jak przeprowadzać takie samodzielne testy, korzystać z takich narzędzi samonauki. Wiemy, jak w takim terenie sprawdzić właśnie, która częstotliwość będzie najbardziej optymalna na poszukiwania, które prowadzimy, no i do obiektów, których szukamy. Kamienie magnetyczne. Funkcja, o której warto wiedzieć dużo, ale bardzo rozważnie jej używać.
Ta funkcja działa tylko i wyłącznie w trybie dynamicznym i reguluje skalę ID naszych wykrywaczy. Praktycznie większość wykrywaczy dostępnych na rynku ma ustawioną stałą skalę korekcji kamieni magnetycznych. Dlaczego nazywa się to korekcja kamieni? No w gruncie, jak sami wiecie, znajduje się masa kamieni. Część z nich jest kamieniami o własnościach magnetycznych. Takie kamienie bardzo negatywnie wpływają na pracę naszych detektorów. Po pierwsze, dają niepotrzebne sygnały, a dwa, zakłócają poprawną pracę i identyfikację obiektów. Co zresztą chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Wszystko byłoby jeszcze fajne, gdyby teren był pokryty tylko jednym typem takiego kamienia. No, dałoby się może to wtedy jakoś wyeliminować. Niestety przez teren naszego kraju przeszły wielkie zlodowacenia, przynosząc cały przegląd geologiczny Skandynawii, a w tym masę tych kamieni o różnych właściwościach magnetycznych, od tych słabych po bardzo mocno reagujące. W związku z tym jest wiele miejsc, gdzie kamienie masowo występują. Mało tego, gleby składają się ze żwirów, w których występują w bardzo dużej ilości drobne te nieszczęsne kamienie magnetyczne. No i producenci, dobrze wiedząc o tym zjawisku, że wykrywacze reagują dźwiękami na te kamienie między innymi, robią wszystko, aby wykrywacze jak najmniej reagowały na tego typu kamienie. Jest to plus, no ale nie ma nic za darmo. Posiadając tak wyciszony wykrywacz, może się okazać, że wykrywacze mogą być ślepe na duże srebrne obiekty, leżące nawet na powierzchni Ziemi. I to Wam teraz też pokażę. Zobaczcie na przykładzie skali ID, dlaczego tak się dzieje. Korekcja kamieni magnetycznych przesuwa nam skalę ID detektora. Zobaczcie. ID 59 przy kamienie 0. Dam teraz maksymalne przesunięcie korekcją kamieni, czyli skalą ID. W tej chwili ta sama moneta. Na plus 30 dała nam 57 wartość. A jeżeli damy w przeciwną stronę, różnica dwóch oczek ID. Zobaczcie, co takiego się dalej dzieje. Jak sami widzieliście, kręcenie korekcją kamieni magnetycznych reguluje nam skalę ID. Wszystko zależy, czego chcemy szukać. Ważne, żeby wiedzieć, jak to działa. Kręcenie korekcją kamieni magnetycznych przesuwa nam skalę ID. Jeżeli obiekty mamy gdzieś koło zera, mamy je na jedynce, dwójce ID, takie bardzo cienkie kawałki srebra, kręcąc korekcją kamieni magnetycznych, niestety możemy je wyrzucić do żelaza. Tak samo sprawa się ma z przedmiotami skrajnymi. Zobaczcie, kamień magnetyczny, którego nie słyszymy, co nie znaczy, że wykrywacz na niego nie reaguje. Zobaczcie, dam teraz kamienie magnetyczne na plus 30, żeby pokazać Wam, że ten kamień jest kamieniem magnetycznym. Słyszymy? Słyszymy. O, ktoś tam coś szlifuje. Wrócę teraz do zera. I przedmiot, który nie był słyszalny przy korekcji na 0, na plus 30 był słyszalny. Przy korekcji kamieni na 0, co jest z takimi przedmiotami jak duże srebro, duża miedź oraz duże aluminium. Zobaczcie. Wszystko zależy, jak machnę. Nawet taki przedmiot może być niesłyszalny. Tak duży obiekt. Dlaczego tak się dzieje? No bo właśnie korekcja kamieni magnetycznych jest ustawiona teraz perfekcyjnie do bardzo cieniutkich srebrnych monet, aby wykrywacz się najlepiej sprawował jak może przy poszukiwaniu takich cienkich srebrnych monet. Skala jest przesunięta lekko. Jeżeli chcemy i mamy świadomość poszukiwania dużych, wielkich obiektów z czystego srebra, czy dużych obiektów aluminiowych jak części samolotu, warto sobie taką skalę przesunąć, jeżeli mamy możliwość. I wtedy zyskujemy bardzo dobre efekty do poszukiwania tego typu obiektów. No niestety wadą będzie to, że wtedy nam co? Pojawią się w skali kamienie. Zaraz to przedstawię Wam na takiej skali komputerowej, abyście zobaczyli, co się dzieje. Ale ktoś powie, no to
jak to z takim wykrywaczem jest, że wykrywacze nie widzą takich obiektów? No tak, większość wykrywaczy dynamicznych, jak jest na stałe poustawiana, a niestety większość z waszych kolegów ma wykrywacze z jedną stałą wartością korekcji kamieni magnetycznych, musiałby wziąć wielki kawał aluminium, sobie sprawdzić, jak to jest ustawione. Dlatego wykrywacze firmy Rutus, jako wykrywacze wielotrybowe, posiadają właśnie ten drugi tryb, który pomaga w tej sytuacji, kiedy idziemy na przykład szukać drobnych monet, a możemy gdzieś pod sondą skarb monet mieć lub duży kawał miedzi. Zobaczcie, ja wam teraz włączę w tle tryb mieszany, znaczy statykę, właściwie pseudostatykę taką włączę. I teraz, dzięki temu, że mamy kolejny tryb, słyszymy z pseudostatyki sygnał, że mijamy obiekt duży, głęboko leżący. Dzięki temu nie ominiemy takiego obiektu, ale nadal będziemy mieli dobrą czułość w trybie dynamicznym dla bardzo drobnych przedmiotów kolorowych. Zobaczcie, mamy tutaj skalę, na której się zawsze uczymy, minus 90 plus 90. I na tej skali pokażę wam korekcję kamieni magnetycznej. Jak sami widzieliście, kręcenie korekcją kamieni magnetycznych przesuwa o 3 punkty ID lub 2 w prawo lub w lewo. Zobaczcie. W tej chwili pokażę wam. Tak mniej więcej się przedstawia ID dla najczęściej występującej ustawionej skali korekcji kamieni magnetycznej dla wykrywaczy metali, które są ustawione po to, aby szukać małych, cienkich, srebrnych monet. Bardzo dobrze ustawiona w ten sposób skala powoduje to, że możemy te monety odnajdować zaraz na plusie. 1, 2, 3 monety lub jakieś cieniutkie, bardzo słabe przewodzące przedmioty są zaraz na plusie. Niestety wadą tego jest to, że przedmioty będące te, które zawsze są na końcu skali, czyli na plus 90, jakiś wielki kawał srebra, aluminium lub miedzi, niestety w takim układzie będzie na minus 90. Nie będzie słyszalny do większości detektorów metali. Możecie sobie sami sprawdzić, jak macie korekcję kamieni magnetycznych ustawionych, biorąc duży kawał srebra, duży kawał aluminium najlepiej lub kawał miedzi duży i sprawdzić, jak się to przedstawia. Zobaczcie. Tak ustawiona skala, mikrokolorki zaraz na plusie, niestety to nam uciekło. Jeżeli zmienimy sobie to w ten sposób, że to, co było tu na końcu, te duże srebro, przekręcimy tą skalę korekcji kamieni magnetycznych tak, że srebro będzie w kolorze na końcu, to jak sami widzicie, jeżeli to stąd przechodzi na tą stronę, to wszystko się przesuwa tu. I teraz te mikrokolorki są w minusie. Jest to dla nas niepożądany efekt. Dodatkowo kamienie, które były niesłyszalne, również gdzieś tutaj się pojawiają. Gdzieś tutaj w tym miejscu dając sygnał. Problem jest taki, że nie słyszymy teraz dobrze mikrokolorków, bo uciekają w żelazo, ale zyskujemy duże kolory. Typu wielka miedź, wielkie srebro, bardzo duże aluminium. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to stąd przechodzi na tą stronę? Bardzo prosto. Zobaczcie, ta skala, którą tu widzicie jako prosta linia, nie jest w rzeczywistości prostą linią, tylko jest kołem. I miejsce minus 90 plus 90 styka się w tym miejscu. I delikatnie ruszając korekcją kamieni magnetycznych, cały czas nam przeskakują te krańcowe wartości w jedną lub w drugą. Wielkie srebro ucieka nam w jedną lub z nieistniejącego tu, gdzie jest sygnał. A to przesuwa się cały czas w dwie strony, w zależności jak chcemy ustawić detektor metali. Także bardzo dużo należy wiedzieć, jak działa korekcja kamieni magnetycznych, ale niekoniecznie nią manipulować. Ciekawostką i w sumie najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy wiedzieć, to to, że kamień magnetyczny, który nie reaguje na wykrywacz, nawet nie wiemy, że gdzieś pod nami są kamienie magnetyczne, czy grunt z domieszką takich kamieni, czy obiekty o własnościach magnetycznych. Jeżeli nie słyszymy, to nie znaczy, że wszystko jest ok. Zaczyna się tragedia i tak jest na większości gruntów. Zobaczcie, dla przykładu mam przedmiot,
Jest to właściwie część guzika wrześniowego, ta górna część, bardzo słabej przewodności przedmiot. Imituje mi tutaj bardzo dobre i ciekawe monety srebrne typu Brekteaty i inne. Zobaczcie. Ledwo +6. I co się stanie, jeżeli będziemy tego szukać w rejonie, gdzie występują kamienie? Zobaczcie teraz najpierw tym przedmiotem w kierunku sondy. W zależności jak pomacham, tak czy tak, całkowicie taki kamień jest w stanie zniszczyć ID i dźwięk tak fajnego obiektu. Widzicie? Teraz odwrotnie. Teraz przedmiot kolorowy za kamieniem. Bardzo słaby sygnał. Teraz dla przykładu jeszcze tak z ciekawości wezmę orzełka. Właściwie półorzełka, który jest bardzo słabym przewodnikiem. Też około 30. Położymy po jednej stronie kamienia. Za kamieniem. Zobaczcie, co się dzieje na skali. I orzełek przed. To jeżeli ktoś patrzy na ID i szuka poprawnych słupków, no to niech zapomni o fajnych znaleziskach. Zwłaszcza jeżeli występują u niego kamienie, cegły i tego typu przedmioty. I czy pomoże nam kręcenie korekcją kamieni magnetycznych podczas szukania takich przedmiotów? Nie, nie pomoże nam. Wręcz nam może utrudnić, bo będziemy mieli więcej sygnałów od kamieni. W takiej sytuacji możemy sobie jedynie poradzić to kręcąc z dyskryminacją, przypisując tony poniżej żelaza, co było pokazane w poprzednich odcinkach. Uzyskujemy wtedy ten efekt, że kamieni nadal nie słyszymy, ale obiekty słabo przewodzące, te, które tu gdzieś były na słabym minusie, wchodzą nam w kolor. Także tak sobie możemy radzić i tak zalecam Wam prowadzić poszukiwania.